Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na unboxing 129 numeru z serii wrzesień 1939 od polskiej firmy First to Fight. Długo trzeba było czekać, ale doczekaliśmy się wreszcie Polonika. Mianowicie zobaczymy dokładnie unboxing tego modelu, czyli numeru 129, w którym znajdziemy model Ursusa A we wczesnej wersji produkcyjnej. Wreszcie mamy polski pojazd z okresu września 1939 roku. Bardzo się cieszę, ale również chciałbym Was zaprosić do odwiedzenia mojego sklepu, no i oczywiście mediów społecznościowych. Tu macie wszystkie oczywiście linki i znajdziecie je również pod opisem filmu. Pod filmem, w opisie. W ten sposób powinno być. Na chwilę obecną zapraszam Was do raz, 2, 3, a teraz po prostu wskakujemy do pudełka. Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić model od polskiej firmy First to Fight z serii wrzesień 1939. Jest to 129 numer tego wydawnictwa i do tego, uwaga, magazynu, co mamy dołączone, wreszcie długo wyczekiwany model polskiego samochodu z lat 20., lat 30., a mianowicie jest to polski samochód ciężarowy Ursus typ A, wczesna wersja. Ja jeszcze tego modelu, jak widzicie, nie oglądałem. Jest zapakowany w folii i myślę, że najwyższa pora ten model obejrzeć. Tak prezentuje się magazyn. W tym magazynie co znajdziemy? Bitwa pod Kobryniem 17-18 września i tu trzeba zaznaczyć, przynajmniej ja będę zaznaczał, że jest ten miesięcznik, ta gazeta wydawana w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Znajdziemy sporo zdjęć archiwalnych oraz informacji na temat na przykład dowódców polskich lub niemieckich. Tutaj już widzimy zdjęcie archiwalne Ursusa typ A w polskiej jednostce zmotoryzowanej. Centralnie po środku pisma znajdziemy schematy malowania, jak i również montaż składania danego modelu. No i tu już możemy zauważyć, że model ten posiada również plandekę. Następnie mamy opis samochodu, jak i również fabryki Ursus pod Warszawą. Tu zresztą mamy bardzo fajne zdjęcie właśnie w tym zakładzie. Fabryka tutaj akurat jest w Czechowicach, fabryka Ursusa, gdzie produkowano ciągniki. No a w Warszawie ten przemysł się dopiero rozwijał i następnie one zostały zmienione na fabrykę wojskową PZ Insz. Autorem tekstu jest Jerzy Felczyk. No i tutaj mamy też schemat, pluton strzelecki 10. Brygady Kawalerii i składa się on tylko i wyłącznie z 2 samochodów Ursus. To tyle, jeżeli chodzi o sam magazyn. A teraz model. Bardzo proszę. Pudełko kartonowe otwierane z boku. Na opakowaniu pudełka zobaczymy tą samą ilustrację, którą widzimy tak samo w magazynie. Jest informacja, że w pudełku znajduje się jeden model, łatwy montaż, jak i również podana skala oraz numer. A na drugiej stronie powtórka tego, co znajdziemy również w magazynie, czyli schematy malowania, krótki opis samochodu, jak i również jakich farb możemy użyć do malowania tego samochodu. I tutaj producent sugeruje 2 producentów farb. Jednym z nich jest Vallejo, a drugim polska Hataka. I bardzo proszę, tak się złożyło, że właśnie zaprezentuję Wam zestawy farb do polskich pojazdów wojskowych z okresu lat 30. firmy Hataka. I mamy serię błękitną, czerwoną, jak i również pomarańczową. Jest seria pomarańczowa i jest to seria farb opartych na lakierze, a jeżeli chodzi o niebieską i czerwoną, są to farby akrylowe, z tym, że seria niebieska jest dedykowana do pędzelka
Z tyłu mamy standardowo tą samą ilustrację i mamy właśnie pokazanego Fiata 508, a tutaj przypadek Ursus z tankietką na pace. Te zestawy oczywiście są w moim sklepie. Myślę, że najwyższa pora zajrzeć jest do pudełka otwieranego z boku. Sporo tego wszystkiego. No, powiem Wam, że zapowiada się ciekawy model. I teraz tak, jeżeli chodzi o instrukcję, to tutaj nie mam od czego zaczynać i zacznę w takim razie od zajrzenia do dwóch właśnie tych torebek strunowych, które bardzo fajnie, że producent pakuje w te torebki, a nie w jednorazowe torebki, które musimy wyrzucić. Te zawsze możemy wykorzystać. To jest taki plusik ode mnie. No i zacznę od torebki z mniejszą ilością części. I tutaj mamy ramkę H, gdzie znajdziemy elementy związane tak naprawdę z kabiną, jak i również tutaj z błotnikami we wczesnej serii. I prezentuje się to następująco. Tak prezentują się błotniki do wczesnej wersji. Następnie mamy tutaj skrzynkę, jak i również reflektory wraz z miejscem na numery rejestracyjne. Koło zapasowe, kolejna skrzynka, podłoga do karoserii, do szoferki, jak i również sama część szoferki, bym powiedział. No i tu jest bardzo fajna rzecz, ponieważ mamy tutaj na samej chłodnicy w locie powietrza mamy napis Ursus. No, żebym to mógł jeszcze jakoś fajnie pokazać. Mam nadzieję, że teraz będzie dużo lepiej widać. I to jest ramka H. I ramka A, na której znajdziemy ramę, następnie wał z resorami do tylnych kół, przednie koła, no i następnie same mamy koła. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że wiadomo, że z tyłu mamy podwójne koła, haki do mocowania, jak i również dwie kierownice. Dlaczego są dwie kierownice, tego nie wiem. W każdym razie widzimy bardzo fajne detale. Tutaj jeżeli chodzi o opony, to jak przyjrzycie się na zdjęciach, są one na przykład dużo cieńsze od opon standardowo używanych w późniejszych wersjach modeli samochodów ciężarowych, ponieważ jest to dość stara konstrukcja i tak samo jest bardzo uproszczona tutaj felga. To na to trzeba też zwrócić uwagę. Detali jest, powiem Wam, sporo, jak na tak prosty model, znaczy prosty, sama konstrukcja modelu była bardzo prosta, ale jeżeli chodzi o sam model, to też tutaj, powiem Wam, jest trochę części, będziemy mieli co wycinać i co sklejać. I tak prezentuje się ramka A. Następna w kolejności jest ramka D jak Danuta. I tutaj mamy dół skrzyni, którą montujemy bezpośrednio do oczywiście ramy tego samochodu, ale wcześniej oczywiście montujemy skrzynie techniczne pod samą skrzynią ładunkową. Jeżeli chodzi o mocowanie, no to niestety tutaj troszeczkę są grubsze te mocowania elementów do ramki, ale tutaj akurat mamy też spory element, więc nie powinno to sprawić nikomu problemu. Ogólnie rzecz biorąc, w samochodach przy wycinaniu czy to ram, czy fragmentów układu jezdnego, krótko mówiąc, trzeba uważać, trzeba ostrożnie postępować. Teraz ramka E, jak Ela. I tutaj mamy fragment. O, tutaj czuję, że będziemy mogli się spodziewać kilku ciekawych wersji tego samochodów. Na ramce mamy dodatkową najprawdopodobniej skrzynię, ale powiem Wam, że aż zerknę, co to jest za element do instrukcji. To jest element oczywiście, który montujemy pomiędzy ramą samochodu, a oczywiście skrzynią załadunkową. Czyli tutaj mamy oddzielnie ten element. Następnie mamy elementy związane z samym wnętrzem kabiny.
skrzynie, które następnie montujemy pod zapewne samą skrzynią, ale ciekawe, czy jest to wszystko do montażu w tym danym modelu. No i dodatkowy jeszcze element tutaj mamy. I wygląda to naprawdę bardzo obiecująco, że model powinien być nadmiar ciekawy dla wielu osób interesujących się polskimi pojazdami z okresu międzywojennego. Następnie mamy oczywiście plandekę, w pełni zamknięta jest, no tutaj troszeczkę nie ma żadnych zmarszczeń, powiedzmy tej plandeki, jest ona idealnie naciągnięta, ale znając życie, większość osób, które będą sklejały ten model, i tak zrobią go na pewno otwartego. Ewentualnie jako samochód cywilny, dostawczy, gdzie będzie na przykład napis jakiejś firmy, wytwórni, która będzie transportowała swoje produkty do sklepów. I ostatnia ramka, ramka M. I tu należy właśnie zwrócić uwagę na to, że jest dość dużo ramek poszczególnych, więc to są ramki, które możemy po raz pierwszy widzieć, ale i ostatni, ponieważ wraz ze zmianą wersji samochodu mogą one ulegać zmianie. I tu mamy po prostu burty skrzyni załadunkowej. I ostatnia torebka z kalkomaniami, jak i również z elementami fototrawionymi. I ostatnie elementy z tego zestawu, zestaw kalkomanii z przedwojennymi tablicami rejestracyjnymi, z godłem przynależności narodowej, takie było oznaczenie w latach 20., jak i również mamy blaszkę na dwa rodzaje tablic rejestracyjnych, przednia i tylna, no imitację powiedzmy łopaty, no akurat ta łopata to mi się najmniej podoba, oraz oczywiście tylne światło. I to tyle, jeżeli chodzi o unboxing samego modelu Ursusa A wczesnej wersji. No powiem Wam, mój ci on jest. Jeden model sobie zostawiłem. Poczytam sobie, co ciekawego jest właśnie w gazetce na temat tej bitwy pod Kobryniem między 17 a 18 września. Coś słyszałem kiedyś, ale należy sobie odświeżyć troszeczkę pamięć historyczną, więc poza sklejaniem modelu tego, również sugeruję poczytać sobie magazyn Wrzesień 1939. Jest dobra wiadomość, również jest, tak jak wspominałem, w języku angielskim. Na chwilę obecną bardzo dziękuję Wam za oglądanie moich filmów. Zapraszam Was do 1, 2, 3. No i oczywiście zapraszam Was na Facebooka, zapraszam Was na Xa, no i oczywiście na zakupy do sklepu internetowego. Możecie też wpaść do mnie do magazynu i na miejscu dokonać zakupów. Fajnie było zobaczyć ten model i doczekać się wreszcie tego modelu. Do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam.